Dzień dobry wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy to oglądacie albo kiedy tego słuchacie. Arek Cempura i Rozmowy Winergo. Jak wiecie i pewnie czasami nas oglądacie i słuchacie, od wielu odcinków poruszamy temat urządzeń w organizacji. Głównie stawiamy na urządzenia Apple. No i w końcu też przyszedł taki moment, że chciałbym tutaj pokazać, przedstawić Wam eksperta, który ma dużą wiedzę na temat tego, jak wdrażać takie urządzenia w organizacji. No i dzisiaj myślę, że przejdziemy ten temat dotyczący takiego wdrażania, jak sobie poradzić z tym, kiedy w ogóle zakładamy firmę i jeszcze nie wybraliśmy sprzętu i może decydujemy się na sprzęt. Szanowni słuchający, szanowni oglądający, dzisiaj jest moim gościem nasz nowy kolega z Winergo, Bartek. Bartek, przedstaw się, skąd jesteś, po co jesteś i co możesz powiedzieć o sobie, co poza rozmowy Winergo nie wyjdzie. Cześć wszystkim. Tak, jestem Bartek, to się zgadza. Przyjechałem tutaj do tego teleturnieju z Warszawy. Jestem warszawskim słoikiem, żeby nie było. Oryginalnie pochodzę z małej mieściny na wschodzie Polski, ale nie śledzikuję. Nie z Krosna może? Nie, ale powiedzmy podobnie. Jeszcze nie z Gret, już nie mało lat, także tyle, jeżeli chodzi o wiek. Winergo, czym się zajmuje Winergo? No właśnie. Arku, czym się zajmuje Winergo? No właśnie, ty powinieneś powiedzieć tak. Jakby mamy cię i zapraszaliśmy cię jako eksperta dotyczącego właśnie rozwiązań, wdrażania Apple'a w organizacji, wdrażania MDM-ów, też tak naprawdę podnoszenia wiedzy ludzi na ten temat, na temat bezpieczeństwa, więc to tyle, co ja wiem. To pokrótce. Winergo odpowiadam za to, żeby wspólnie z naszymi klientami tworzyć środowiska pracy rzeczywiście w oparciu o urządzenia jabłkowe. No a dodatkowo jeszcze dokładamy ten element zarządzania, zabezpieczania tego, żeby też działam IT, ta praca upływała trochę bardziej sympatycznie. Żeby wszyscy byli zadowoleni, było bezpiecznie i było tak, jak należy. Szanowni Państwo, nim jeszcze przejdziemy do dalszej części rozmowy, to jedną rzecz chciałem powiedzieć. Kiedyś nagrywaliśmy jeden z odcinków. W tym odcinku z mojej strony padła taka deklaracja, że jak uzbieramy przynajmniej 300 subskrybentów dla rozmów w Winergo, no to będę w niewyprasowanej koszuli, także koszula jest niewyprasowana, więc spełniam swoją obietnicę. Nie powiem tak, nie czuję się komfortowo, no ale cóż, słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Dobrze, wracając do naszego gościa. Bartek, jakieś hobby, coś, co cię pociąga, coś, co robisz po godzinach. Tutaj tego jest dużo. Ludzie się sprowadzają z różnych rzeczy, także spokojnie, to jakby wiesz. Nie będziemy przedłużać. Poza YouTube'a nie wyjdzie i tam. Dobrze, że tak mało ludzi ma YouTube'a. W moich stronach. Kilka rzeczy o mnie. Na pewno sympatyk gór. To jest to miejsce, gdzie uciekam, kiedy zatrzęsienie miejskie jest po prostu zbyt wysokie i muszę zrobić coś dla swojej głowy. Na pewno sport. No i to w zależności od tego, jaki mamy sezon, taki sport po prostu uprawiam. Co poza tym? Sympatyk ruskich pierogów, krwistej wołowiny i naczelny hejter wszelkich zimnych zup, chłodników i tego typu wytworów kulinarnych. Czyli tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, to ruskie musielibyśmy zmienić pewnie albo na polskie, albo ukraińskie, zgodnie teraz jakby z pewną poprawnością, no ale tak się nazywają. Co do zimnych zup, to powiem ci tak, wspieram cię w tym, aczkolwiek mam taki okres w życiu, kiedy się nimi zajadałem, jak mieszkałem w Ukrainie. Mieszkałem w Ukrainie i przekonano mnie do tych chłodnych zup, które nienawidziłem z dzieciństwa, bo one najczęściej były na jakiejś stołówce szkolnej, panie je robiły prawdopodobnie, to chyba piątki z reguły takie były i to nie pociągało mnie. Natomiast tam pojechałem i okazało się, że w tym, nie wiem, może w tym klimacie, może wśród tych ludzi, naraz się okazało, że jest parę takich tych chłodników, które polubiłem, a najbardziej byłem zaskoczony, kiedy byłem ze znajomymi w jakiejś knajpie, restauracji, kiedy oni do tego zimnego chłodnika, który i tak był jeszcze zimny, prosili o kostki lodu. Więc to już w ogóle było takie. Aczkolwiek temperatura na zewnątrz była taka, no dosyć jak tego roku lato nam obrodziło w wysokie temperatury. No więc na zewnątrz jakieś było 35, nawet do 40 stopni, więc dla nich ta zupa była i jednocześnie posiłkiem i elementem chłodzącym. Byłem zaskoczony, wróciłem do Polski tam po prawie 3 latach i próbowałem i tutaj jakby dołączam do twojego klubu. Nie ma szans, chociaż moja mieścina jest
w linii prostej, nie wiem, kilkanaście kilometrów od granicy ukraińskiej, więc teoretycznie te wpływy też panują u nas. Nigdy mnie do tego nie przekonało. Ja też jakby tutaj mamy tak, no, czyli jakby znacie słabość Bartka, jakbyście chcieli mu zrobić na złość, to możecie go zaprosić Byli tacy, którzy to robili. na zimną zupę, więc tutaj ale to się może odbić wdrożeniem. Bartek, mówiłeś, że jesteś w takim wieku, który jakby jeszcze nie jesteś boomerem, już nie jesteś generacją To Z. zależy, kogo byś zapytał pewnie. Okej, ale załóżmy, że porównuję do siebie, więc wiem, że nie jesteś boomerem, nie jesteś generacją Z, więc też pamiętasz te czasy, kiedy te telefony komórkowe się dopiero wdrażały, pojawiały się. Jaki był twój pierwszy telefon komórkowy? No, I pamiętam... na ile go miałeś możliwość wyboru, a na ile po prostu go, nie wiem, dostałeś albo... Tak, rzeczywiście go wybrałem. Nie wiem, czy to było wtedy takie moje marzenie. W każdym razie był to telefon Sony Ericsson K700i. Także ja trochę ominąłem tą generację dwukolorowych wyświetlaczy, ale pamiętam przesyłanie MP3 przez IRD, ustawiania utworu Trebles na dzwonek telefonu. Co więcej, takie dwie rzeczy, na których na pewno pod kątem tego telefonu, gdzie spędziłem mnóstwo czasu, to była, nie pamiętam pełnej nazwy tej gry, na pewno to była gra, która polegała po prostu na grze w tenisa, no to była bardzo prosta gra, ale spędzałem tam godziny. No i druga to był Music DJ, chyba tak to się nazywało, kompozytor MIDI i tam też trochę godzin spędziłem, więc tak, to był pierwszy telefon. Czekaj, to masz jeszcze jakąś ciągotki muzyczne. Nie. To nie chcesz się do nich przyznać jeszcze, tak? To był taki Jeszcze nie nagrałeś swojego jakby seta, przygotowujesz, dopiero zaprosimy na jakiś koncert. To jest jakiś pomysł. Przy okazji może jakiejś kolejnej imprezy nergowej wystąpisz jako DJ ze swoimi setami. To obawiam się, że będzie krótka. Pytam o ten telefon komórkowy, bo też tutaj miałem okazję rozmawiać z Jakubem Pławiakiem, który też jest tam członkiem tej społeczności Apple Community. Zresztą w opisie do odcinka będzie link do tej rozmowy, polecam. W kwestii dotyczącej, jakby sobie wyobrażał życie bez internetu, tak? Czyli już taki element dotyczący jakby szeroko, więc on tak trochę, ale jakby, żeby go nie było, tak? No przecież tego nie będzie i to jest ten element dotyczący dzisiejszej młodzieży. A ten telefon komórkowy, to ja pamiętam też, jeden z moich pierwszych to chyba była jakaś Nokia, tak? To jakby chyba nawet 3010 to tak się pojawiło. Klasyk. I jednym z pierwszych też telefonów, kiedyś Alcatel robił takie telefony kolorowe, takie pierwsze, to taki też był. Natomiast ten element dotyczący telefonów komórkowych to był dosyć ciekawy. A nie, jeszcze korzystałem z Motorola, tej takiej w samochodzie, takiej, wiesz, takiego grzejnika w Centertelu. Nie, to bo mieliśmy w służbowym samochodzie. Mieliśmy w służbowym samochodzie, tak, to mi się przypomniało. Natomiast przy okazji tego mi się też przypomniała taka historia, że kiedyś znalazłem taki wpis dotyczący jednego z szefów, chyba nawet AT&T, kiedy wdrażano telefony komórkowe w Stanach. No i on był zdecydowanym przeciwnikiem, bo stwierdził, po co komu takie telefony, skoro na każdym rogu jest budka telefoniczna. Tak? I to wydawało się takie dosyć logiczne wytłumaczenie i tak naprawdę to, co się wydarzyło od tamtego czasu, te telefony się pojawiły. No i tak naprawdę dzisiaj te telefony to są komputerami, tak? One jakby komputerami, telewizorami, czymkolwiek jeszcze, tak? Czy nasz dzisiaj telefon komórkowy po prostu centrum życia, pełni rolę i właściwie można byłoby uprzeć się, że właściwie można było nie kupować innych urządzeń. Na telefonie można byłoby wszystko ogarnąć, jeżeli chodzi o komunikację. Nie doprowadzi biznes tylko z pozycji telefonu. Dobra, Sony Ericsson pierwszy, a jakie było twoje pierwsze urządzenie Apple'a? Pierwsze urządzenie Apple to był iPhone 6 Plus. Tak. To już tak na bogato. Znaczy wynikało to po prostu z tego, że wówczas pracowałem dobra, nie będziemy wymieniać nazwy, w jednym z salonów, gdzie rzeczywiście te urządzenia sprzedawaliśmy. No a ja zawsze wychodziłem z założenia, że trzeba wiedzieć, co się sprzedaje. No i naturalnie telefon i wymiana. Wówczas miałem Sony Z1 przeskok z Androida. Okay. Tak trochę na zasadzie ciekawe, jak to będzie, ale no bardzo szybko okazało się, że no to jest to. No zaraz za tym, dosłownie kilka miesięcy po tym, wskoczył i iPod, i MacBook, którego mam nawet do dzisiaj, więc ta flota była budowana sukcesywnie. Ale pierwszy, no tak, był iPhone. No to okej. Moje urządzenie pierwszy był iPhone ten 3G, ale to wynikało tylko z tego, że wcześniej
pracowałem w instytucji, do której przyjeżdżali konsultanci z zachodu i oni przywieźli te takie, chyba były jedynki jeszcze nawet, bo mam takiego niedziałającego takiego iPhone'a, tego pierwszego z aluminium jeszcze takim z tyłu, taki srebrny. No i tak poprosiłem go, żeby pokazał, bo to dużo szumu było. Jakoś nic nie przekonało mnie. Dopóki kilka miesięcy później na krakowskim rynku mój kolega, który przywiózł sobie ze Stanów już właśnie po premierze tam 2008 tego 3G, on w 2008 go przywiózł i zaczął mi pokazywać, co się dzieje. Czyli mail, właśnie robienie zdjęć, muzyka, wszystko. Idzie ta klawiatura. Tak, i jakby kwestia taka, że ja wcześniej miałem iPoda, w którym miałem tą całą muzykę, wszystkie, naraz się okazało, że to wszystko jest. No i to był taki moment, że tak, skupiłem się na tym. Właściwie od tego bardzo długo były telefony, były iPody, potem się pojawiły iPady, także jedynkę mam do dzisiaj działającą sprawnie, szkoda, że się nie da jej upgrade'ować, więc to był taki jeden. A MacBook to jakoś wszedł już dosyć później i pamiętam, że przez pierwsze dni chciałem go wyrzucić, bo jednak po iluś latach pracy na Windowsie drobne zmiany... Gdzie ten krzyżyk? Tak, gdzie ten krzyżyk, właśnie. No tutaj kiedyś mieliśmy okazję z Grzegorzem Momorskim, gdzie ten krzyżyk, dlaczego on jest z tej strony. Klawiatura, tak, czyli jakby przestawienie, szukanie takich innych rzeczy, także tutaj tak to mniej więcej wygląda. Okej, ale to są jakieś takie doświadczenia moje jeszcze takie boomerskie, kiedy tego sprzętu było mniej. Ty już jakby wszedłeś, kiedy te rozwiązania były dojrzałe i było ich więcej. No i teraz powiedzmy, gdybyś dzisiaj miał podejmować decyzję, zakładasz firmę, masz możliwość wyboru sprzętu, a jest dużo dobrego sprzętu, tak? Bo nawet jeżeli popatrzymy na te rozwiązania androidowe, one są dobre. Jeżeli popatrzymy na kwestie dotyczące Windowsa, komputery od lat działają, no poza drobiazgiem tam ostatnio z tym systemem bezpieczeństwa, no ale to wina tych gości, co to tam tego zepsuli. Ale to wszystko jest wybór do wszystkich rzeczy. No i teraz kwestia taka, że ktoś patrzy w całej tej gamie i mówi, no dobra, no może bym się zdecydował na Apple'a. I teraz co ty byś powiedział takiej osobie? Czy warto, od czego zacząć? Jak do tego podejść, do takiego tematu? Bardzo szeroki temat. Na pewno musielibyśmy trochę porozmawiać o tym, no przede wszystkim, czego ty oczekujesz od urządzenia. Co ty znasz, no bo jesteś na starcie tej drogi, więc nie będziemy, na pewno nie chciałbyś konsumować wolnego czasu na naukę nie wiadomo jakiej technologii. Więc jeżeli jesteś prywatnie użytkownikiem jabłka czy innej technologii, będzie tobie łatwiej. No ale przypuśćmy, że jesteśmy w komfortowej sytuacji i ktoś jest otwarty, mówi, chcę poznać Apple, powiedz mi trochę więcej. No to już jest trochę prościej, ale wciąż musimy wiedzieć, no, czym się będzie twoja firma zajmowała. No, może się okazać, że właśnie masz taką firmę, do której wystarczy telefon, ale może jesteś specjalistą z bardzo wąskiej branży, gdzie potrzebujesz trochę mocniejszego sprzętu. No i wtedy może MacBook, a może Mac, może iMac Pro, Mac Studio. No tutaj ten wachlarz jest o wiele szerszy. Więc najpierw rozmawiajmy. Czyli tak naprawdę to, co powiedziałeś, pierwsza rzecz, czym się będzie zajmowała twoja organizacja, tak, żeby jakby wybrać, tak, bo może się okazać, że na start tej twojej organizacji, przy tych wszystkich rozwiązaniach, które są, jeżeli chodzi o aplikacje dosyć bogate, rozwiązania chmurowe, może się okazać, że przez pierwsze parę miesięcy spokojnie to ogarną na iPhone'ach, tak? Chociażby. No, a potem kwestia doboru sprzętu, no to pytanie, czy masz ludzi, którzy jakby są biznesowi, tak? Czyli nie potrzebują jakichś specjalnych wymagań, tylko dobrej stabilności sprzętu, albo masz u siebie, nie wiem, grafików, programistów, deweloperów, którzy potrzebują już jakiegoś innego sprzętu. No i dobra, no teraz powiedzmy, fajny temat, czyli zrobiliśmy sobie analizę, czym się będzie firma zajmowała, czyli rozumiem z tego też wyjdą pewne etapy, kiedy co warto kupować. Zdecydowanie. No, na samym początku na pewno będzie rozmowa o kasie. Jak pozyskać ten sprzęt, za ile, dlaczego tak drogo, no i co zrobić, żeby to było jednak tańsze. Z reguły hasło, które pada, panie, wszystko fajnie, tylko drogo. Tak. No tak. Za darmo to najlepsza cena. Wiemy i teraz odpowiadamy, ja mam doświadczenie handlowe, mówię, że to drogie sercu klienta jest oczywiście, tak, więc to jest jakby na takiej, ale ta obawa ludzi, że pierwsze co patrzą, że to drogo jest, a potem się okazuje, że może być jak to oswoić inaczej i tak trochę metodycznie podszedłbym do tego tematu, tego zagadnienia. Otóż okazuje się, że warto by było już na tym etapie zastanowić się nad cyklem życia takiego urządzenia. No, przypuśćmy, że jesteśmy jednak... Co rozumiesz pod hasłem tego cyklu życia? Czyli już co? Mówię. Przypuśćmy, że jesteśmy firmą, która od tych urządzeń, od narzędzi, które wykorzystuje na co dzień,
wymaga trochę więcej. Trochę więcej, nie wiem, mocy, trochę więcej możliwości współpracy między pracownikami, między narzędziami i tak dalej. No i nie może sobie pozwolić na przestoje technologiczne. I warto by było zastanowić się, czy cykliczna wymiana sprzętu nie byłaby dobrym rozwiązaniem, gdzie wypadkowo tego wszystkiego byłby zysk dla firmy. No i w tym momencie, jeżeli chodzi o proces nabywania takiego sprzętu, masz w zasadzie dwie możliwości. No, pierwszy, po prostu bierzesz furę pieniędzy, przyjeżdżasz do jakiegoś sklepu albo masz jakiegoś kolegę, który handluje tym i owym i kładziesz tą kanapkę i mówisz, daj mnie pan te komputery czy inne telefony. Koniec historii. Jesteś właścicielem, nieważne, czy te urządzenia będą pracowały u ciebie 3 lata, 3 miesiące, czy 30 lat. To jest jakby kwestia już księgowa amortyzacji, w jakiej były cenie, czy jednorazowo się amortyzują, czy potrzebują jakiegoś okresu tamtego minimum 3-letniego, tak? To wszystko zależy, okej. Podejście drugie, które jest trochę inne, ale na pewno coraz popularniejsze, to jest albo leasing, albo wynajem. Wówczas taki sprzęt właśnie wymieniasz w tym cyklu, nie wiem, 2-letnim, 3-letnim, 4-letnim, w zależności od tego, jaka jest oferta danej firmy. Więc już zyskujesz tę przewagę, że cyklicznie sprzęt jest wymieniany. Ale druga sprawa, okazuje się, że właśnie w takiej formule ten sprzęt, nabycie tego sprzętu, to nie jest zakup, a będzie tańsze. Będzie to 70-80% pierwotnej wartości. Więc już na starcie widzisz pewien zysk. Co dalej? No może się okazać... To tańsze, bo to też jest jakby taki element, pada ten argument w przypadku urządzenia Apple tańsze, bo ta wartość rezydualna, tak? Czyli ten odkup, Dokładnie. który powoduje, że w długim okresie czasu to urządzenie nie traci na wartości. Ten standardowy nasz żart, że wyjeżdżasz samochodem z salonu i on już jest 20% tańszy, nie? A elektryk 30%. Tak, dokładnie. To jest tym czynnikiem, który potem determinuje, jaka jest końcowa wartość założona, oczywiście zawsze, wartość takiego urządzenia. No i wróćmy do tego cyklu życia. Przypuśćmy, że to urządzenie jest właśnie w tej formule leasingowej czy wynajmu przez daną firmę nabyte. No i taka firma leasingowa też często zapewnia obsługę czy serwisową, czy obsługę w momencie, kiedy ten sprzęt trzeba oddać do tej firmy. I ta firma może sprzęt od ciebie zabrać, może zadbać o to, żeby te dane przenieść na nowe urządzenie, dostarczyć to nowe urządzenie, więc cały ten proces logistyki, proces obsługi IT, takiej klasycznej pierwszej linii wsparcia, też odchodzi. Więc zyskujesz mnóstwo czasu, masz urządzenie, które technologicznie jest nowoczesne, a płacisz za to jakiś procent ceny nie 100%. Mhm. Czyli ten aspekt też dotyczący to, co powiedziałeś, tego firma zaczyna i ten element onboardingu, tak? No bo my jako Inergo też mamy takich klientów, dla których my to świadczymy, tak? Ten onboarding, czyli oni nam tylko zgłaszają, że się pojawią pracownicy, ten sprzęt do nich jedzie, jest po otwarciu przygotowany do pracy, o co za chwilę też sobie porozmawiamy, więc to jest jakby taki podstawowy element w ramach takiej kompleksowej usługi. Ale kwestia tego cyklu życia, no bo rozumiem, wymiana na nowy, ale co jest jeszcze takiego istotnego z punktu widzenia korzystania i oprogramowania tych urządzeń? No bo one potrafią jednak pracować, znamy klientów, którzy pracują 5 lat przynajmniej na jakichś urządzeniach i one dalej działają, tak? W ramach tego cyklu urządzenia, jeszcze inaczej rozumianego tego urządzenia. Co jest istotą w tych rozwiązaniach Apple'owych? To ja bym jeszcze wrócił mimo wszystko do tej formuły leasingowej. Zaczęliśmy od finansowania. No taki nabycie takiej technologii też tworzy koszt operacyjny, OPEX-owy typowo, który miesięcznie jest kosztem, który możemy jako firma wykazywać i to też na pewno w kontekście finansowym jest bardzo ważnym plusem. Ale Arku, może zanim co daje ta technologia, no to przede wszystkim od kogo kupić. Bo tak mówimy, jest, nie wiem, jakiś Lombard, czy jakieś różne sklepy, nie wiem, człowiek podjeżdża może czarnym Audi właśnie, otwiera bagażnik, mówi, wiesz pan, mam dzisiaj takie, ale to nie o tym. Ty się śmiej,
Ostatnio jechałem do Krakowa, zatrzymałem się na stacji Orlenu i w pewnym momencie do auta zaczepiał mnie człowiek, AirPodsy, iPhony, więc... No, ciekawe, co było w pudełkach. No, ale tak, Może że to jakieś hasła. nie miałem czasu, bo już jechałem, byłem lekko już na niedoczasie, ale faktycznie miałem taką ochotę sprawdzić po prostu, czy tam są jakieś sygnatury, które znam i tak dalej, ale prawie wizja się sprawdza, tak, żeby sprzęt dostępny od ręki wszędzie, nie? W dzisiejszych czasach możliwe jest wszystko. Ale do rzeczy. No w tym naszym świecie Apple'owym sytuacja jest dosyć jasna, klarowna i prosta, to znaczy kupowanie zawsze od resellera. Zawsze od tego wiarygodnego partnera Apple, bo on zapewnia na pewno to, że ten sprzęt jest z wiarygodnego źródła, to oczywiste, ale często dodaje jakiś element od siebie. No i tutaj wracając do nas, do Inergo, no my jesteśmy partnerem na poziomie enterprise'owym, tym najwyższym, w związku z czym dajemy też szereg kompetencji związanych z wdrażaniem właśnie floty urządzeń każdej skali, czy to będą 3, 5, 15 czy 1500 urządzeń i pomagamy to zorganizować w sensowny sposób po prostu. Więc wybór resellera daje właśnie tę przewagę, więc to jest kolejny etap w aranżowaniu tego całego środowiska pracy. Okej, czyli pierwsze, jakbyśmy teraz sobie poukładali. Wiemy, jaki jest profil firmy, czyli wiemy, od jakich urządzeń trzeba zacząć. Drugi, że wiemy, jakich zacząć, wiemy, jakie mamy formy finansowania. Czyli chcemy kupić za gotówkę, bo tak uważamy, że warto, ale tak naprawdę warto się zastanowić nad tym, żeby to jednak było w jakiejś formie wynajmu, leasingu, czy takiego innego sposobu, który jest OPEX-owy. No i kwestia u kogo, tak? Czyli tu jest rozważenia, po prostu jakby proste sprawdzenie ofert i sprawdzenie wartości dodanej, która jest związana z tą ofertą. No bo wiadomo, że cena może być taka sama, albo tam, nie wiem, o 5 zł taniej, ale może się okazać, że warto spojrzeć na coś jeszcze innego, co mamy na zapleczu tej oferty, co dodaje jakby ten komfort funkcjonowania życia z tym urządzeniem dla naszych pracowników. Nie? Absolutnie tak. No i idealnym przykładem jest to, kiedy firma właśnie zakupuje ten sprzęt, no i potem się okazuje, nie mamy w organizacji kompetencji, żeby w ogóle pracować, pomóc naszym pracownikom. Bo jeszcze nie zatrudniliśmy, nie wykształciliśmy takich ludzi. Na razie powiedzieliśmy im, tu macie Apple'a i cieszcie się. Rób to, co chce ta. No i możemy, my jesteśmy od tego, żeby pomóc zapanować nad tym całym mechanizmem. No i to jest jeden z elementów, który możemy dodać. Podjąłem decyzję, załóżmy, że kupuję w tym Inergo. O czym powinienem pomyśleć od początku, kiedy nim jeszcze te urządzenia do mnie przyjadą? Co jest jakby istotne w potem utrzymaniu, zarządzaniu tych urządzeń? No to słuchaj, mamy te wszystkie etapy, teraz musimy się zastanowić, mamy jakąś założoną liczbę urządzeń, które mają w zamyśle w przyszłości do nas trafić. Mamy tego resellera, rozmawiamy z nim. Zawsze na początku tej rozmowy z klientem mówimy, a czy masz pan takie narzędzie jak Apple Business Manager? No i okazuje się, że często tego narzędzia nie ma. No, ale pokrótce, czym jest Apple Business Manager? No bo jeszcze nie zaczął, tak? I teraz jakby to jest element, który ten Apple Business Manager będzie przydatny, kiedy ten sprzęt już zamówiłem i on do mnie jedzie, tak? Tak, warto... Okay. No i teraz co on daje ten cały? Tak, pokrótce. Apple Business Manager jest, uwaga, darmową usługą. No nie jest darmową. Coś jest darmowe. Nie, no poczekaj. Trzeba firmę założyć, tak. Kupić Apple'a trzeba. Więc tak naprawdę jest w cenie tej oferty, więc jeżeli byśmy popatrzyli w ten sposób, tak, jest jakby wartością od razu dodaną tego, że kupujesz w ten sposób sprzęt, tak? Ale sam proces nie musisz już za to zapłacić. Jest darmowy. W momencie, kiedy jako firma rejestrujemy się w tej usłudze, otrzymujemy taki unikalny identyfikator, tak to możemy nazwać. No i ten identyfikator daje nam szereg profitów. Właśnie w momencie, kiedy współpracujemy z resellerem, zamawiamy od niego sprzęt, on jest w stanie nam ten zakupiony przez nas sprzęt powiązać właśnie z naszą organizacją, z tym identyfikatorem. No to jest bardzo istotne, bo dopiero w takim procesie urządzenie, nazwijmy to, wie, do kogo należy.
W innym przypadku urządzenie będzie się zachowywać jak każde urządzenie konsumenckie. Czyli zarządzanie samymi urządzeniami. Czy zarządzanie to jest takie w cudzysłowie, bo to jest Czyli trochę wtedy jakby mam miejsce, przedsionek takiego trochę zarządzania. takie jakby z punktu widzenia pewnego administracji. Wiem zawsze, jakie mam urządzenia i kto ich używa, tak? Dzięki temu? Jeszcze nie kto używa, ale jakie mamy Okej, czyli wiem, że mam ileś typów. Jak urządzenia. ktoś mnie spyta, jakie mam urządzenia, to sobie tam zaglądam i widzę. Mam iPhony, mam iPady, mam Maci, tak? I po prostu i informacje na ich temat. Okej. Sprawa druga, zarządzanie licencjami. No, To też znaczy, istotna jak rzecz. rozumieć zarządzanie licencjami? No właśnie, jako organizacja dystrybuujemy pewne narzędzia, to co każdemu pracownikowi jest pomocne i jest wymagane do wykonywania jego codziennej pracy. W momencie, kiedy już modelujemy taki proces wdrożenia porządnie, no to też musimy założyć, jaki będzie cykl życia i proces dystrybucyjny tych aplikacji. Aplikacje, które są w App Store, są też dostępne w Apple Business Manager, w związku z czym też z poziomu tego narzędzia już możemy przewidzieć, które aplikacje będą wymagane i do naszych pracowników. Okej, czyli wracamy do tego początku, kiedy mówiliśmy, jaki jest profil firmy, nad czym się będziemy zastanawiali, to jednocześnie przy wyborze urządzenia już możemy sobie przejrzeć, co jest w App Store z aplikacji, które będą wspomagały i tych darmowych, i tych płatnych i możemy sobie powiedzieć, okej, to jest lista aplikacji dla naszych pracowników i oni dostają je na starcie po uruchomieniu urządzenia? Dokładnie tak. Jeżeli mamy dobrze zaprojektowany proces konfiguracji takiego urządzenia, o tym zaraz, ale Apple Business Manager, no właśnie na tym etapie z perspektywy licencji, no daje ten komfort, że my definiujemy, ile licencji chcemy kupić, zarządzamy tym cyklem życia i dystrybucji tychże. I jeszcze jedna ważna rzecz pod kątem urządzeń, konfiguracji. Mówiłem o tym, że Apple Business Manager nie jest narzędziem typu MDM, nie jest narzędziem typowo do zarządzania. Ma swój limit. Ale Apple Business Manager łączy się bezpośrednio z narzędziem Mobile Device Management. I właśnie może teraz trochę o tym, bo to jest w zasadzie mózg całej operacji. To czekaj, ale skończmy ten temat ABM-a, czyli w ogóle to jest podstawa, to trzeba uruchomić. Jeżeli mam już kilku użytkowników, tak, bo rozumiem tam 1-2 osoby, to jeszcze nie ma sensu, czy już ma sens? ABM na firmę, ale załóżmy, że mam tych pierwszych pracowników, startujemy, mamy te urządzenia, czyli pierwsza korzyść. Mam pod ręką, wiem, co u mnie jest na stanie, czyli nie muszę prowadzić osobnego jakiegoś tam Excela z zestawieniem tych urządzeń. Wiem. Druga sprawa, wszystkie aplikacje, jeżeli ktoś mówi, że są potrzebne dla pracowników, to od razu je kupuję centralnie i one są rozdystrybuowane i w tym momencie ci pracownicy z nich korzystają. I to jest podstawa, ten ABM, do tego, żeby potem już z tego sławnego, to co powiedziałeś, MDM-a, czyli Mobile Device Management, żeby tego użyć. No i dobra, czyli zacząłem na razie od tego ABM-a. Czy teraz w ten MDM powinienem wchodzić od razu jak najszybciej? Czy na przykład mam jakiś czas, kiedy jeszcze nie muszę, mogę o tym nie myśleć? Jak do tego podejść? No bo też są jakby różne szkoły. Jest Otwocka i Falenicka, tak? Jedna mówi, że tam dopiero jak będę miał 5-10 pracowników, to warto z MDM-em. Druga mówi, że warto od początku myśleć. Szczególnie, że ta druga nakłada jeszcze, mówi, że dyrektywa NIS-2 już tam jest na zapleczu, ona już puka i niedługo będzie dotyczyła kwestia zarządzania incydentami bezpieczeństwa i zadbania o to wszystko. No a MDM nam tym wszystkim pomaga. Gdzieś wypadkową, możemy to tak nazwać. Rzeczywiście, MDM na pewno w niedługiej przyszłości będzie standardem w każdej firmie. Więc teraz wracając, kiedy o tym pomyśleć, liczymy na to, że nasza firma to nie będą 2 osoby, tylko trochę więcej. To jest chyba ten czas, żeby rozejrzeć się, czym jest to rozwiązanie, jakie mamy rozwiązania. No i znowu trochę wracamy do tego, jak nasi użytkownicy będą pracować, z czego będą korzystać dalej, kto będzie tym zarządzał. To są takie elementy, które musimy przewidzieć. Na rynku w zasadzie mamy takie 2 podejścia, jeżeli chodzi o MDM. No może jeszcze najpierw czym jest MDM. To może tak, bo tak krążymy wokół tego, nie mówimy wprost. No tak, my jakby hasła znamy, ale może tutaj się okazać, że są ludzie, którzy pierwszy raz tego słuchają, takich haseł i stwierdzą MDM, ale o co kaman, nie? Tak. Pokrótce, narzędzie MDM odpowiada za to, żeby właśnie stworzyć takie środowisko pracy,
dla pracownika, ale na urządzenia mobilne, w którym mówiliśmy o aplikacjach, o organizacji urządzeń, ale możemy też zaprojektować proces takiego onboardingu takiego pracownika. Czyli możemy skrócić ten czas, który użytkownik spędzi na wyklikiwaniu kolejnych okien, tak jak to robi w przypadku urządzenia konsumenckiego. Możemy to skrócić. Dalej MDM pozwala nam na to, żeby użytkownikowi wstrzyknąć pewne konfiguracje, konfigurację sieci Wi-Fi, VPN, pewne restrykcje, narzucić kod odblokowania ekranu, jakieś mechanizmy uwierzytelniające, albo właśnie te wszystkie aplikacje, które nabyliśmy w ABM-ie. Plus środowiska, jeżeli tam będą do czego programistyczne na przykład, które już też będą przygotowane. Na przykład. Czyli to, co gdzieś tutaj kiedyś rozmawialiśmy z innymi gośćmi, czyli po pierwsze sobie biorę, otwieram komputer, czy załączam urządzenie typu iPhone, iPad i tam następuje ściąganie wszystkich potrzebnych ustawień, tak? To, o czym mówisz, to jest jeden z modeli wdrożenia urządzeń, ten, powiedzmy, który zawsze premiujemy, tak zwany Zero Touch Deployment albo Automated Device Enrollment. I to jest rzeczywiście taki proces, gdzie firma może do nas zadzwonić i powiedzieć: Arku, potrzebuję za tydzień 5 Maców. Te 5 Maców musi trafić do 5 różnych lokalizacji. Mamy dobrze zagospodarowane środowisko MDM-owe i wszystkie konfiguracje. Więc w momencie, kiedy te urządzenia są rozsyłane do domów tychże użytkowników, oni otwierają pudełko, włączają urządzenie, przechodzą krótką konfigurację z jakąś prostą instrukcją albo w ogóle bez zaangażowania IT. Przede wszystkim bez zaangażowania IT na zasadzie jakiegoś fizycznej tutaj pomocy czy fizycznej konfiguracji przez nich. I w ciągu kilkunastu minut są gotowi do pracy. To, co mówiłeś, fajna rzecz, bo ja się spotkałem też z takimi opiniami tych ludzi, którzy odbierali. No, mamy różnych klientów. Mamy klientów, gdzie mamy flotę 1000 Maców i oni pracują w różnych krajach, akurat są polską firmą i dostają ten sprzęt, ale mamy też klientów, gdzie siedziba jest w Australii i oni tu zatrudniają jakąś grupę ludzi, którzy pracują i niektórzy z nich pierwszy raz się spotkali z tym, że dostali zaklejony, czyli jakby, wiesz, zastanawiali się po prostu, gdzie ktoś grzebał, a tak naprawdę ten sprzęt przyszedł dokładnie jak wyszedł z fabryki zaklejony, postawili go na biurku, rozpakowali, zrobili ten swój unboxing. W momencie otwarcia, ustawienia pierwszych parametrów, naraz się okazało, że to wszystko jest. Także to nawet dla ludzi, którzy pracowali na różnych sprzętach, z różnym doświadczeniem to robi wrażenie, co się okazało, że nawet na ludziach, którzy już wcześniej pracowali, na przykład na Macach, to dalej robi wrażenie, że to jest takie jednak faktycznie jakby tego przeniesienie z Maca na Maca, tak? Czyli tu miał starego, dostaje nowego i na tym nowym wszystko jest to, co jest no potrzebne. Tak, dla niektórych użytkowników ten proces otwierania urządzeń Apple, to, że to pudełko nie otwiera się od razu, kiedy podniesiemy tą górną część pudełka, tylko to też jest z takim pietyzmem odwlekane przez kilka sekund, potem rozpakowywanie i tak dalej. To też jest jakiś element wytworzenia takiego wrażenia. No i okazuje się, że w sytuacji korporacyjnej możemy jeszcze coś dołożyć do tego całego procesu. Kiedyś u jednego klienta śmiałem się z tego, bo on mówi właśnie, że to tak wszystko zajmuje tak czasu, że to jest lekkie, ale jednak stawia opór. Ja mówię, no, bo w tym czasie te wszystkie aplikacje ustawiają się w kolejce do tego komputera. Tak się uśmialiśmy po prostu z tego, że dało się to wyobrazić, tak, że może można by było już w tym pudełku zawrzeć jakiś element aplikacji, że jak go otwierasz, to tam już następuje takie kolejkowanie, więc sobie pomyśleliśmy, że właściwie to sobie można wyobrazić, co się dzieje w takim etapie. Dobrze, no i teraz ten MDM pomaga nam to wszystko skonfigurować, miejsce pracy, czyli to środowisko. Czyli wiemy, że różni pracownicy potrzebują różnych dostępów, różnych aplikacji, będą pracowali w kilku miejscach, to co powiedziałeś o tym VPN-ie, sieci Wi-Fi, wszystko bardzo fajnie. Co jeszcze jakby z punktu widzenia, teraz podzielmy to na dwie rzeczy. Organizacji, co organizacji daje MDM i co mnie jako użytkownikowi, bo tu jest po stronie użytkownika, od razu otworzę jakby te wrota piekieł, bo tam jest, bo oni mnie będą podglądać. To jest jeden z najczęstszych mitów, które słyszymy. Czyli MDM jest jakimś narzędziem, które kontroluje każdy ruch, podgląda każdy mój ruch. Nie. MDM odpowiada za to, żeby rzeczywiście zabezpieczyć urządzenie, pomóc w takim tworzeniu środowiska pracy, skracając. Robi wszystko to, żeby
żebym ja nie musiał spędzić nie wiadomo ile czasu na poszukiwaniu mi potrzebnych narzędzi albo dzwonienia do IT z kolejnym problemem, czy kolejną prośbą, hej, słuchajcie, potrzebuję takiej aplikacji, nie działa mnie to i tamto, przyjedź do biura. Nie. MDM odpowiada właśnie za to, żeby w momencie, kiedy jakiś problem wystąpi, jakaś potrzeba i tak dalej, potrzeba zmiany chociażby, to trochę od strony IT, to nadzieję się tu i teraz. Teraz od strony IT, no to mamy władzę przede wszystkim, mamy przegląd całej Czyli podsumujmy to floty. jakby z punktu widzenia użytkownika. Użytkownik nie powinien się bać tego MDM-a, bo ten MDM zapewnia mu element dotyczący tego, że ma zawsze zaktualizowane te aplikacje, oprogramowanie, które potrzebuje, ale nie jest urządzeniem, które śledzi jego pracę czy cokolwiek innego. I teraz jeszcze jedna rzecz. Czy w momencie, kiedy organizacja pozwala mi również na przykład użyć tego urządzenia do prywatnych, jak wygląda ta część jeszcze prywatna, którą posiadam na komputerze i czy też jest tak, że tam ta organizacja ma do niego dostęp? Jak to wygląda? Podział tych stref. Bardzo, bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś, bo od początku skupialiśmy się na tym modelu Zero Touch, zautomatyzowanej formule wdrożenia urządzeń. To jest też inna, bo ona nie jest może aż tak bardzo popularna, ale jest dostępna. Czyli taka sytuacja, gdzie mam swój prywatny, nie wiem, telefon i MacBook, przychodzę do firmy i mówię, nie musicie mi tutaj dawać waszego urządzenia, chcę użyć moje prywatne. Też mogę to zrobić, bo okazuje się, że przy odpowiednio skonfigurowanym modelu dołączam swoje prywatne urządzenie do zasobów firmowych i mam podobny dostęp. Firma, tak, nie ma pełnego dostępu, pełnego zarządzania, nazwijmy to, nad urządzeniem prywatnym. Zajmuje się tylko tą sferą służbową, która wynika po prostu z konfiguracji, którą wstrzyknęliśmy na urządzenie, ale wciąż nie podgląda absolutnie i to nigdy do sfery prywatnej. Jest wyraźne, logiczne rozdzielenie między tym, co prywatne, a tym, co służbowe. Tutaj absolutnie nie ma żadnej kolizji, więc najprościej w momencie, kiedy, nie wiem, będzie potrzeba usunięcia jakiejś aplikacji, usunięcia jakiegoś elementu konfiguracji, to administrator może to zrobić, ale wciąż na tej przestrzeni tylko służbowej. I tu mi się pojawia jeszcze jedno pytanie dotyczące tej kwestii Apple ID. No bo teraz, kiedy rejestruję swoje urządzenie, pierwsze tworzę te swoje Apple ID, dzięki czemu mam potem jakby możliwość ja też zarządzania wszystkimi aspektami, które są związane z moim urządzeniem. I teraz w przypadku takich urządzeń, czy ja mogę korzystać z mojego Apple ID, które jest dodane do tego, czy to jest, jak pojawia się drugie Apple ID służbowe, gdzie przełączam się powiedzmy między dwoma światami na takich urządzeniach. Szeroki temat. Mówimy o tej formule prywatnej. Tak, no powiedzmy o tej prywatnej, tak? Czyli to jakby powiedziałeś, że pierwsza jest dostaję sprzęt, z niego korzystam i wtedy z reguły mam narzucone jakieś Apple ID związane z organizacją? Niekoniecznie. Czyli też mogę mieć jakieś tam własne, ale wpisane do organizacji, więc jakby właśnie, co z tymi Apple ID? Jak to wygląda? Tutaj tak naprawdę są różne podejścia, głównie wynikające z tego, jak działy bezpieczeństwa chcą do tego podejść. Czyli polityka bezpieczeństwa firmy przede wszystkim, czyli firma sobie ustala... Trochę przejdźmy, widzisz ten element dotyczący, do czego będziemy korzystali. I teraz też warto pomyśleć jakby kwestia dotycząca tej polityki bezpieczeństwa, czyli jak sobie te Apple ID będziemy nadawali albo na co pozwolimy, tak? I teraz jeszcze jedna rzecz, fajna, o której tutaj też wyszła przy okazji tego MDM-a, czy to jest tak, że tylko my będziemy kupowali urządzenia i dawali, czy też pozwolimy pracownikom, no bo też mamy takie firmy, które mówią, że tutaj pracownicy kupują. Mamy przygotowaną ofertę, ale to pracownicy kupują, a firmy jakoś dofinansowują im ten sprzęt, tak? I teraz właśnie jak do tego podejść w tematach tych Apple ID? Ten temat tak właśnie tutaj wyszedł, a myślę, że też jest ważny, bo często nikt o tym nie pamięta, dopiero potem zaczyna się takie kombinowanie. No to jeżeli chodzi o temat prywatnego Apple ID, historia jest prosta. Jeżeli nieważne w jakiej formule, czy zautomatyzowanej, czy tej BYOD, bo tak się nazywa ta formuła z prywatnym urządzeniem, które wykorzystujemy służbowo, no to jeżeli
firma tego nie blokuje, użycie prywatnego Apple ID jest otwarte. Wówczas użytkownik zyskuje tę przewagę, że może korzystać ze wszystkich serwisów Apple, z pełnej funkcjonalności tego, co nazywamy tym, to jest główną mocą, czyli ekosystem i tak dalej. Ale będą pewnie też takie firmy, które zainteresują się tematem tak zwanego zarządzanego Apple ID. Okej. I zarządzane Apple ID jest powiązane z Apple Business Managerem. To jest jedna z funkcjonalności kolejnych Apple Business Managera, czyli zarządzane Apple ID. Historycznie zarządzane Apple ID wyrosło w zasadzie na edukacji i było jednym z mechanizmów wykorzystywanych przy współdzielonym iPadzie. Znaczy tak jest nadal. Okay. To staje się ale kontem to już też przeszło użytkownika. do biznesu, bo myśmy z jednym z Przychodzi klientów... to coraz częściej rzeczywiście do biznesu i podobne użycie współdzielonego iPada ma często miejsce. Mamy taki case, gdzie rozmawialiśmy chociażby z Crédit Agricole, to też będzie link do case study pod odcinkiem, gdzie właśnie temat wdrożenia iPadów w placówkach było takim elementem dosyć dyskusyjnym. Czy trzeba ich kupić tak bardzo dużo, żeby one były dla wszystkich pracowników, czy jak do tego podejść? No i właśnie ten element, kiedy powiedzieliśmy o zarządzalnym właśnie Apple ID, okazało się, że fajnie, to jest to, co powoduje, że oni przychodzą, biorą sprzęt, korzystają z niego i na koniec pracy odkładają sprzęt i idą do domu, nie? To jest idealny case raz, że bankowość czy wszelkiej maści instytucje finansowe. Druga, medycyna. Mhm. Wszędzie tam, gdzie jest praca zmianowa i raczej nie chcielibyśmy się zdecydować na to, żeby każdemu pracownikowi zakupić sprzęt i udostępnić, możemy pójść w formułę właśnie tak zwanego współdzielonego iPada. I wówczas właśnie zarządzony Apple ID staje się identyfikatorem takiego użytkownika. Okay. Apple Business Manager, hasłowo też Apple School Manager, ale to nie dzisiaj o tym, umożliwia na to, żeby takie konto stworzyć. Co do funkcjonalności, zarządzane Apple ID ma szereg okrojonych funkcji względem prywatnego Apple ID. Chociażby użytkownik nie będzie mógł pobierać aplikacji przy pomocy zarządzanego Apple ID. Okej, bo organizacja zarządza tymi aplikacjami. Organizacja to robi. Tak, więc jest minimalizacja tych funkcji z obszaru usług Apple, z których użytkownik może skorzystać. Poczekaj, to teraz powiedziałeś jedną istotną rzecz, biorąc pod uwagę pewne zmiany, które się toczą chociażby w Europie, czyli za chwilę, czy to już w Europie aplikacje na urządzenia Apple będzie można pobierać nie tylko z App Store'a. No to jest jakaś historia, ale... Ale jakby toczy się o to taki tam bój jakby że tak ma być, tak będzie bardziej rynek otwarty. To nic, że będzie zwiększony pewien poziom zagrożeń, tak, bo ludzie będą pobierali z różnych dziwnych sklepów, tych sklepy się te platformy potworzą się jakieś fejkowe, ale pytanie teraz, czy to by było też, że wtedy ja jako organizacja, nawet jeżeli będę aplikacje pobierał z innych miejsc, będę zarządzał tymi aplikacjami, które mogą wylądować na urządzeniach moich pracowników. Odpowiem dyplomatycznie, nie wiem jak to będzie. Okej, czyli dzisiaj jeszcze nie wiem, ale mamy temat do rozmowy. Nie wiem, tak, dokładnie, chociażby. Nie wiem jak będzie, w tym momencie wygląda to tak. Zarządzane Apple ID nie pozwala na pobieranie aplikacji, prywatne jak najbardziej. Wówczas dana aplikacja jest przepisana właśnie do konta prywatnego. Więc za aktualizację, za wszelkie... Odpowiada użytkownik. Organizacja robi to arbitralnie z poziomu narzędzia MDM. Ale z punktu widzenia teraz tych wszystkich zagrożeń, które są, to co ciągle się mówi, tak, że pobieranie pewnych aplikacji, aktualizowanie, że tak naprawdę dużo powstaje takich właśnie fejkowych, które próbują wyciągnąć twoje dane, no to jest dosyć logiczne. Jestem dużą organizacją i w pewien sposób mam kontrolę nad tym, co będą mieli moi pracownicy, bo po prostu jest jakby w jednym miejscu, ja zatwierdzam, zweryfikowałem i one się w tym momencie aktualizują. To jest bardzo fajna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, szczególnie właśnie jak już ktoś sobie podjął tą decyzję, że idę w Apple'a, to jest kolejny argument, czyli tak, pierwszy mamy dotyczący tego cyklu życia urządzenia w finansowaniu.
cyklu urządzenia związane z oprogramowaniem, które wystarcza, że jest supportowane dla jakby urządzeń, które mają ileś lat. I kolejna rzecz, zarządzanie, dbanie o bezpieczeństwo tego, co działa na tym sprzęcie. Czyli wiemy, że tak naprawdę, no bo najsłabszym elementem organizacji jest zawsze to urządzenie, na którym ktoś może coś przynieść do tej organizacji, tak? Czyli ściągnąć, a jak już ściągnie, to tam te oprogramowania potrafią się zamieścić ładnie. Tu zresztą też polecam rozmowy z Krzysztofem Bilinkowskim, też będą linki w opisie odcinka, gdzie właśnie Krzysztof zwraca uwagę na to, żebyśmy po pierwsze aktualizowali oprogramowanie naszych urządzeń, bo jeżeli się pojawiają aktualizacje, to cyberprzestępcy nie śpią i wiedzą, że szybko trzeba wszystkich zachęcić, żeby jeszcze coś ściągnęli. I teraz kwestia dotycząca jakości i gwarancji, skąd pobieramy te wszystkie rzeczy. I teraz to, co tutaj Bartek mówi, ten MDM wspomaga nas po prostu, nie zwalnia nas może z myślenia, ale wspomaga nas w tym, żebyśmy to środowisko, w którym pracujemy w naszej organizacji, mieli jak najbardziej bezpieczne, aktualne, takie up to date, nie? Absolutnie i możemy tutaj pójść krok dalej, no bo zarządzanie aktualizacjami samych aplikacji to jest jedno, a drugie zarządzanie właśnie aktualizacją systemu operacyjnego. No i możemy tutaj wejść bardzo mocno w planowanie takiego procesu, bo może się okazać z perspektywy organizacji, że jesteśmy w momencie, może to się wydarzy nie wiem, za miesiąc, za 2, jesteśmy jeszcze przed premierami jesiennymi Apple, może się okazać, że jesteśmy w momencie, kiedy pojawi się nowy ten iOS, macOS, a my de facto jeszcze nie wiemy, czy nasze narzędzia, może mamy jakieś aplikacje, które piszemy wewnętrznie i takich używamy do pracy, no nie przetestowaliśmy ich. Pojawia się publiczna wersja tychże systemów operacyjnych i użytkownik dokonuje tej aktualizacji. No to jest taka sytuacja bez zarządzania, która może spowodować szereg problemów. Mając MDM-a, możemy narzucić politykę, która mówi, hej, narzucam taki 90-dniowy okres, gdzie użytkownik nie będzie absolutnie mógł tej aktualizacji zainstalować. Ale jest jeszcze nowa funkcjonalność. Przy pomocy mechanizmu Declarative Device Management możemy wskazać termin, do którego aktualizacja musi bezwzględnie nastąpić i w zasadzie to tak zostawiamy. Wówczas ta polityka aplikuje się na wszystkie urządzenia i użytkownik dostaje monit. Hej, do, 10 września musisz bezwzględnie zainstalować aktualizację. I im bliżej jesteśmy tego terminu, tym tych notyfikacji jest coraz więcej. Pojawia się coraz częściej. Kiedy następuje termin 0, to jest informacja, drogi użytkowniku, teraz następuje Czyli to jest ten nieszczęśliwy moment, też znany użytkownikom innych systemów, że otwierają komputer i on w tym momencie nie działa. Tak? Czy jak to jest? Znaczy, słuchaj, wiesz... To też jakby można zarządzić tym, no bo powiedzmy przegapiłem, tak? Jeździłem, nie chciało mi się, potem zapomniałem. Przyjeżdżam na prezentację do klienta, no i znamy z innego systemu takie niespodzianki, że akurat otwieram ten komputer i on akurat w tym momencie wymusza aktualizację, i koniec, nie można jej zatrzymać, tak? Po prostu. To jest zawsze kwestia tego, jak zarządzimy tym procesem. Jeżeli wskażemy arbitralnie, żeby aktualizacja nastąpiła o 12:00 w piątek, tak będzie. Okay. No ale może nie róbmy tego. Zdecydujmy się, żeby to była godzina 16, 17, zaraz przed zakończeniem pracy. Unikniemy tych tiketów i tej żółci na serwis desku, nie róbmy sobie tego. Niemniej, z perspektywy, bezpiecznika, administratora, dbamy o bezpieczeństwo, więc to jest pewnego rodzaju też kontrakt z użytkownikami, żeby właśnie informować na bieżąco ich o tym, że taka aktualizacja bezwzględnie musi nastąpić, więc przygotuj się do tego. To nie jest sytuacja w stylu wyskakuję z szafy i mówię, teraz będziesz aktualizował. Oddawaj ten komputer. No nie. Przygotowujemy tego użytkownika. Nie oddam. W temacie tego MDM-u, teraz tak, to jest jakiś poziom wiedzy, który trzeba posiadać, żeby potem z tego korzystać, z tego narzędzia, tak? Czyli tego narzędzia trzeba je wybrać, uruchomić, zacząć działać. Teraz pytanie, czy to jest tak, że ja jako firma
od razu muszę sobie szukać admina MDM-ów, czy na przykład jest taka opcja, że nie wiem, mogę to zlecić komuś, nie wiem, załóżmy chociażby Inergo, czy nie wiem, Inergo może mi świadczyć taką usługę, że Absolutnie będzie tak. zarządzało tym. Mam MDM, ale ten administrator MDM-a jest gdzieś indziej. Ja wiem, że do momentu, nie wiem, albo kiedy zdecyduję się, że chcę mieć taką osobę, albo organizacja urośnie i wtedy stwierdzę, że no, wolę mieć go u siebie. Na razie mogę powierzyć komuś innemu. Tak, to rzeczywiście jest kluczowa umiejętność, trochę o tym mówiliśmy na początku, czyli badanie tych kompetencji wewnątrz organizacji. Czy będziemy w stanie realizować takie zarządzanie i pomoc użytkownikom efektywnie i zgodnie z dobrymi praktykami. Jeżeli nie jesteśmy do końca tego pewni, no to możemy wybrać taką firmę, jaką my jesteśmy i mówimy, hej chłopaki, róbcie to za mnie, ja wam będę zgłaszał tikety na taki adres, a wy róbcie wszystko, żeby było dobrze. Okej, czyli mam po pierwsze, tak jakby zdefiniowaliśmy te swoje potrzeby, mamy tego ABM-a, bo on jest dosyć istotny do tego, żeby to wszystko funkcjonowało. Wybraliśmy sobie MDM-a, kupiliśmy i teraz możemy albo już od razu przyjąć, że szukamy admina, który będzie zarządzał, albo mówimy, słuchajcie, na razie ten MDM jest, nie wiem, Inergo, daj nam usługę, zarządzajcie, tak? Ustalamy sobie po prostu jakieś SLA, wiemy, jak to wygląda, kiedy jest dostępne, jak to zgłaszamy i wiemy, że po tej stronie się dzieje w ramach tego naszego środowiska MDM. Tak, więc my dbamy o to, żeby te aktualizacje były w konkretnym momencie, żeby przygotować też naszego klienta na to, że coś takiego się wydarzy, czego może oczekiwać, jeżeli będą potrzebne jakieś zmiany w aktualizacji czy reorganizacji trochę konfiguracji MDM-a, czyli de facto tego, co się pojawi na urządzeniach użytkowników, też to zrobimy. Mamy jakieś SLA, no bo nie każda organizacja będzie wymagała dostępu 24/7, czy tam pomocy 24/7, tylko nie wiem, może to będzie 5 godzin, 8 godzin, 10 godzin i czas naszej reakcji to nie musi być pół godziny, 24 godziny. Wszystko to jest kwestia właśnie tego modelu i no i potrzeb klienta. Dobrze. Teraz jeszcze jedna rzecz, która z tym MDM-em, ja ją gdzieś tam kojarzę, jak patrzę na tego MDM-a, z którego też my korzystamy w firmie dla tych. Kwestia dotycząca zabezpieczenia urządzenia na wypadek kradzieży. I to jest bardziej element dotyczący ABM-u, czy bardziej już trzeba jednak myśleć o MDM-ie? Zagubienia, kradzieży, cokolwiek innego. Która z tych rozwiązań daje mi większy komfort jako organizacji? No tak, trochę o funkcjonalności generalnie urządzeń Apple, czyli funkcjonalność Find My, iPhone, Mac i tak dalej, pozwala rzeczywiście na to, żeby urządzenie zdalnie zablokować w przypadku, nie wiem, kradzieży albo po prostu nie wiem, gdzie to urządzenie jest, ale także zdalnie je usunąć, wyczyścić, przywrócić do ustawień fabrycznych. No i w kontekście organizacji MDM będzie w stanie to obsłużyć. Jeszcze jedna ważna rzecz, trochę wracając do Apple Business Managera, to jest dobry moment, żeby o tym opowiedzieć, bo to jest częsty problem organizacji. Czyli sytuacja, kiedy odchodzi z pracy użytkownik, który zwraca sprzęt z zalogowanym prywatnym Apple ID. Okej. No i co wtedy? No, gleba. De facto gleba, tak, bo na glebę. to czasami jest to, jak my wypożyczamy do testów, wraca jeszcze z zalogowanym i nic nie możemy z tym zrobić. No słuchaj, nowa funkcjonalność Apple Business Managera, z tego poziomu możemy usunąć klucz Activation Lock, który odpowiada właśnie za powiązanie danego konta z danym urządzeniem. W momencie, kiedy mamy Apple Business Managera, 2-3 kliknięcia i mamy sytuację załatwioną. Dotychczas MDM i dobrze zagospodarowane polityki realizowały tego typu sytuacje. Czyli ABM jakby dwie rzeczy. Po pierwsze onboarding, tak? Podstawowe rzeczy. Zautomatyzowany onboarding. Tak, i tutaj jakby wsparcie onboardingu na wypadek, gdyby się jednak okazało, że nie dopilnowaliśmy, nie wylogował się, coś zapomniał i tak dalej. Tutaj te elementy. Powiedziałeś jeszcze jedną rzecz i tutaj będziemy się pomału już zbliżali do lądowania, ale ten Find My urządzeń, Find My Device. Bo teraz to, co często my zwracamy uwagę naszym klientom, że jak oddają do serwisu, to powinni właśnie pamiętać, żeby to odblokować. I teraz
Czy da się to też zrobić na poziomie MDM-ów, typu, że ktoś nam wysyła partię urządzeń na przykład do naszego SPA, żebyśmy je odświeżyli i ten admin, czy to jest inergowy, czy ten klienta jest w stanie to znieść tą usługę, czy jednak tutaj użytkownicy muszą pamiętać, żeby deaktywować tą usługę na czas pójścia do serwisu? Słuchaj, admin jest w stanie to zrobić, ale jednocześnie, jeżeli jest jakaś wdrożona polityka wewnątrz organizacji, żeby zanim w momencie, kiedy użytkownik odda takie urządzenie, wylogować je, i to jest prywatne konto, to jest ważne, prywatne konto Apple ID, Okej. wówczas może Czyli to zrobić jakby także ważne użytkownik. zwrócić uwagę, czyli tak ten aspekt dotyczący polityk bezpieczeństwa mieć poukładane, proste, żeby były zrozumiałe dla wszystkich. Bartku, ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Szanowni Państwo, no podsumowując tą rozmowę, kwestia jest taka, jeżeli decydujecie się w gamie różnych urządzeń dobrej jakości na wybór jednak Apple'a, no to warto zwrócić uwagę na ten temat i co będziecie robili, jakich urządzeń potrzebujecie na starcie, żeby sobie zrobić tę drogę rozwojową, kiedy chcecie. No i kwestia pomyślenia, jak to będziemy wdrażali i na pewno warto od razu rejestrować te urządzenia w AMD-ie, a o MDM-ie warto jeszcze myśleć już na samym początku, bo też przynosi konkretne korzyści, czyli zabezpiecza nas, potrafimy zdalnie wymazać zawartość, czyli tak naprawdę to urządzenie staje się już bezużyteczne, potrafimy je odnaleźć, pomóc. Szanowni Państwo, zapraszam do wysłuchania innych odcinków rozmów Binergo. My z Bartkiem w najbliższym czasie się spotkamy i porozmawiamy o kwestii dotyczącym, jak podejść do wdrożenia Apple w organizacji, która już ma inne systemy i jak tutaj stworzyć pewne środowiska hybrydowe, a myślę, że jest duża szansa, że w najbliższym czasie Bartek będzie prowadzącym i będzie miał swoich gości. Tak zakładamy, a zobaczmy, co się z tego wydarzy. Prowadzącym albo pogodynką. Widzicie Państwo, myślę, że na razie pogoda, gdzie nagrywamy, nam sprzyja. Może to jakby też będzie pogoda dla Inergo. Może stworzymy taki kanał. Bartku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę fajnych tematów. Miłego.